Moi kochani, dzisiejszy odcinek zaczynamy z miejscowości Podgora na wybrzeżu Makarska. Za mną wspaniałe wybrzeże, wspaniałe góry. A dlaczego tutaj? Ponieważ tutaj zaczynamy czarter łodzi motorowej. Pokażę Wam w dzisiejszym odcinku, w jaki sposób wyczarterować łódź, na co zwrócić uwagę, co jest ważne przy takim wynajmie całodniowym, ile to kosztuje i na co zwrócić uwagę podczas samego rejsu. Zapraszam Was na ten ciekawy odcinek z Chorwacji. Druga część naszej szybkiej podróży w Chorwacji rozpoczyna się w miejscowości Marina. Wymeldowujemy się z hotelu i jedziemy autem na wschód. Wybraliśmy trasę, która pozwoli nam zobaczyć naszą kolejną destynację ze sporej wysokości. Zatrzymaliśmy się przy drodze i obserwowaliśmy wspaniałe, stare miasto Trogir, które otoczone jest wieloma półwyspami i wyspami. Po 14 kilometrach dotarliśmy do tej perełki środkowej Dalmacji. Byłem tu pierwszy raz i zachwyciłem się Trogirem, a w szczególności starym miastem. Nazwałem je Dubrownikiem środkowej Chorwacji, bo rzeczywiście stare miasto jest bardzo podobnie położone na wyspie, na którą można dotrzeć kilkoma mostami i kładkami i jest zwieńczone potężną kamienną twierdzą z basztami z XV wieku. My przedostaliśmy się na wyspę przez bardzo nietypowy most, który był wyłożony miękkim sportowym tartanem i miał wygospodarowane miejsce do siedzenia. Pierwszy raz widziałem tego typu konstrukcję, bardzo nietypowa i ciekawa atrakcja już na samym początku wejścia do Starego Miasta. Jeśli Trogir macie po drodze swojej wycieczki w Chorwacji, to zdecydowanie warto je odwiedzić. Setki, jak nie tysiące wąskich uliczek pomiędzy starymi, ale bardzo zadbanymi kamienicami prowadzają nas w zachwyt nad tym urokliwym miasteczkiem. Wszechobecny zapach owoców morza, cudowne chorwackie konoby sprawiły, że i my skusiliśmy się na zjedzenie obiadu w tym bardzo romantycznym miejscu. Trogir liczy zaledwie 11 000 mieszkańców i połączone jest z wyspą Kiowo podnoszonym mostem. Wyjątkowa starówka Trogiru jest wpisana od 1997 roku na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Na samym końcu starówki znajduje się port z zacumowanymi wspaniałymi jachtami. I na każdym kroku widać polskie napisy reklamowe oraz słychać polskich turystów. Wzdłuż portu znajduje się wysadzony palmami szeroki bulwar, wokół którego skupia się wieczorne życie miasta. W centrum starówki znajdziemy kilka placów z górującymi nad nimi niewielkimi kościółkami. Turystyczne życie w Trogirze tętni niewątpliwie ze swoją pełną mocą, ale nie ma tu aż tak dzikich tłumów jak w Perle Adriatyku, czyli Dubrowniku. Jeśli zdecydujemy się skręcić w jedną z uliczek z dala od głównego ruchu pieszego, okaże się, że jest tu cisza i można w spokoju podziwiać architektoniczne uroki tego wyjątkowego miasta założonego w III wieku przez greckich kolonistów. Z Trogiru udajemy się około 50 km na południe do popularnego wśród Polaków Omisza. Omisz to spektakularne miasto, którego nie można pomylić z żadnym innym. Omisz położony jest między dwoma potężnymi górami u ujścia rzeki Cetina, tworzącej duży kanion u podnóży skalnego masywu Mosur, który wznosi się na 1339 metrów nad poziomem morza. Wielu turystów przyjeżdża tutaj do miasta w celu spłynięcia rzeką Cetina właśnie. Mogą to być łagodne spływy kajakowe, ale również bardziej ekstremalny rafting, gdzie można poczuć dreszczyk emocji podczas spływania po sporych falach. Z lotu ptaka miasto wygląda naprawdę niesamowicie. Drogi szybkiego ruchu połączone są mostami położonymi na potężnej wysokości, łączącymi skały po obu stronach brzegu. Omisz jest popularnym kurortem wakacyjnym. W centrum miasteczka, kilka minut od Starego Miasta, znajduje się duża plaża żwirowa z pełną infrastrukturą. Mniejsze plaże usytuowane są na obrzeżach miasta. Od 2022 roku miasto przechodzi gruntowną przebudowę architektury turystycznej, w tym zbudowano np. nowoczesną promenadę. Wzdłuż portu zacumowanych jest niekończąca się liczba jachtów, których widok stanowi również swojego rodzaju atrakcję turystyczną. Nad miastem góruje kościół świętego Michała, który częściowo został zbudowany na okolicznych skałach i z dołu robi spore wrażenie. Omisz, o ile z lotu ptaka może się podobać, to z poziomu ulicy nie jest już tak zachwycający. Nie poczuliśmy klimatu w tym miasteczku. Naszym zdaniem warto odwiedzić to miasto na kilka godzin lub skorzystać ze spływu pontonowego, ale raczej nie polecamy szukać tutaj noclegu na całkowity pobyt wakacyjny w Chorwacji. Moi kochani jachtomaniacy, tylko 5% z Was subskrybuje ten kanał. Skoro już tutaj dotarłeś, to kliknij proszę subskrypcję, przy okazji polub ten film i zostaw ciekawy komentarz. Napiszcie, czy wolicie moje filmy żeglarsko-podróżnicze, typowe żeglarskie, czy może jacht-tury po superjachtach, które również znajdziecie na moim kanale. To lecimy dalej z materiałem. Wsiadamy do auta i ciśniemy wzdłuż Adriatyku dalej na południe. Po 40 km docieramy do naszej miejscowości docelowej na wybrzeżu Makarska, Tucepi.
W tej cudownej miejscowości, o której pierwsze wzmianki pojawiły się w 1434 roku, zdecydowaliśmy się na nocleg w hotelu Blue Sun Jadran, który już wiemy, że z całą odpowiedzialnością możemy Wam polecić. Prywatna plaża z turkusową wodą i drobnym żwirem przed hotelem. Z tyłu monumentalna ściana prawie pionowych gór makarska wznoszących się na wysokość 1000 metrów. Hotel wyposażony jest w 2 baseny, z których rozpościera się cudowny widok na Adriatyk. Restauracja, w której w ramach obiadu kolacji serwowali nasze ulubione grillowane kalmary. To był strzał w dziesiątkę i na pewno będziemy tu jeszcze wielokrotnie wracać, ponieważ Tucepi z pewnych prywatnych powodów będzie dla nas symboliczne, ale także jest to znakomite miejsce wypadowe do okolicznych wysp Chwar oraz Brać. Wyspę Chwar widzieliście w poprzednim odcinku, a tym razem wybierzemy się czarterowaną motorówką na wyspę Brać. Przypominam, że posiadam patent sternika motorowodnego, ale jeśli chcecie wynająć mniejszą motorówkę bez żagli, to bez problemu wynajmiecie ją bez papierów. W okolicznej malowniczej miejscowości Podgora wynająłem 5,5-metrową łódź Barracuda 545 ze 120-konnym silnikiem. Zamówienie na czarter zrobiłem już kilka tygodni wcześniej, jeszcze w Polsce, aby nie ryzykować brakiem fajnego sprzętu do pływania. Pokrzyżować nam plany mogła jedynie pogoda. I niestety tak właśnie się stało. Od rana wiał zajebiście mocny wiatr, co częściowo widać na nagraniach z naszego pokoju hotelowego. Zauważcie również, że żadne mniejsze jednostki pływające tego dnia nie pojawiły się na wodzie. Obawiałem się, że nie dostaniemy pozwolenia na pływanie, ponieważ fale były naprawdę potężne i w takich warunkach zazwyczaj turyści nie dostają pozwolenia na pływanie. Ja jednak miałem niecny plan do zrealizowania na wyspie Chwar, który przygotowywałem od kilku miesięcy. Możecie domyśleć się, jaki to był plan. W miejscu docelowym czekała na Marię cała seria niespodzianek i kilkuosobowa ekipa, której nie mogliśmy zawieść, ponieważ również kilka dni przygotowywali się na ten dzień. Stanę, właściciel firmy czarterującej, który również był zaangażowany w moje niecne procedery, obawiał się przed wypuszczeniem nas w morze, ale wiedział, że na wyspie Brać czeka na nas zorganizowana od kilku miesięcy niespodzianka, więc musieliśmy tam dotrzeć. Niczego nieświadoma Maria wyczekiwała na brzegu w kawiarni, pijąc poranną kawę, a my omawialiśmy ryzyka i możliwości przebicia się przez morze na wyspę. Stanę, przemiły gość, powierzył mi więc w zaufaniu jacht motorowy, ale zdobył się też na bardzo miły gest. W tej samej cenie zdecydował się dać mi większą łódź z większą mocą silnika i wyższymi burtami, abyśmy na tych falach czuli się bezpieczniej. Była to ponad 6-metrowa łódź Quicksilver 620 z silnikiem Yamaha 150 koni dla 6 osób. Opcję wynajmu różnych łodzi u Stanę możecie sprawdzić na jego stronie podgorarentboat.com. Serdecznie polecam Wam ten charter, ponieważ próbowałem wynajmu w kilku miejscach, ale tylko oni stanęli na wysokości zadania. Jaki jest koszt charteru? Za cały dzień zapłaciłem 180 euro plus paliwo. Paliwo liczone jest 1,5 euro za litr zużytego paliwa. Łódź pali średnio mniej więcej 20 litrów na godzinę. Wrócić należy przed zmierzchem, czyli w okolicach godziny 17-18. Ze Stanem miałem cały czas kontakt przez WhatsApp i meldowałem mu co jakiś czas, czy nie mamy żadnych problemów z dużym zafalowaniem. Przed czarterem zrobiliśmy krótki obchód łodzi. Warto zrobić zdjęcia kadłuba i silnika, aby udowodnić stan łodzi przy jej zdawaniu, ponieważ w wielu miejscach za każdy centymetr rysy na kadłubie płaci się sporą ilość gotówki. Jeśli nigdy nie mieliście do czynienia z łodzią motorową, to zalecam Wam jednak zrobienie krótkiego, jednodniowego kursu jeszcze w Polsce, aby nauczyć się podstawowych zachowań na tego typu jednostkach. Nie jest to trudna sprawa, ale również morza nigdy nie można bagatelizować i dodatkowe szkolenie zawsze się przyda. Stanę pokazał mi podstawowe funkcje na łodzi, oświetlenie, ploter, silnik, bakisty na nasze rzeczy, kotwicę i dodatkowe liny. W końcu podejmujemy ryzyko i wypływamy. Plan jest taki, aby z Podgory płynąć na północ jak najbliżej brzegu, ponieważ tam zafalowanie jest mniejsze i dopiero na wysokości mniej więcej miejscowości Makarska odbić na zachód i płynąć prawdopodobnie z falą na wyspę Brać. La última vez. Bésame, bésame mucho, A tam Makarska! que tengo miedo perderte. W tej jednostce mamy do dyspozycji silnik o sporej mocy 150 koni, który z łatwością wprowadza naszego Quicksilvera w ślizg. Jednak przy tak dużym zafalowaniu jest to ciężko odczuwalne. Na morzu nadal nie widzieliśmy innych jednostek. Byliśmy zupełnie sami ze wspaniałym wybrzeżem Makarska, które z wody robi piorunujące wrażenie. Moi kochani, wystartowaliśmy z Podgory. Za nami widzicie Makarską i całe wybrzeże Makarska. I w tej chwili planujemy, chociaż przy niezbyt sprzyjających warunkach, bo jest bardzo wiecznie dzisiaj, ale spróbujemy wbić się tutaj na kanał i właśnie w tej chwili skręcamy
na wyspę Brać. A dlaczego Brać? Dlatego, że wcześniej zwiedzaliśmy wyspę Chwar, a na wyspie Brać jest dużo więcej piękniejszych plaż, zatoczek, takich fajnych, ciekawych miejsc do spędzenia, a chcemy je zobaczyć, bo być może w przyszłym roku przyjedziemy do Chorwacji właśnie na wakacje, na jedną z tych wysp i zobaczymy, które miejsce nam się podoba. Właśnie to jest w Chorwacji fajne i przy czarterze łodzi, że możesz zwiedzić i popływać tam, gdzie chcesz. To jest prawdziwe życie, to jest prawdziwa wolność. Słuchajcie, tak wygląda właśnie czarter łodzi. Mamy tutaj Quicksilvera, prawie 7-metrowego. Dostaliśmy upgrade łodzi nawet. To jest bardzo miłe ze strony pana tutaj, który nam wynajmował tą łódź, dlatego że rzeczywiście są duże fale. Mniejsza łódź, którą zarezerwowałem, była zbyt mała na takie fale, dlatego musiał pan tutaj zwiększyć nam, zupgrade'ować łódź, na co nie narzekam, więc mamy Quicksilvera z silnikiem 150 koni i w tej chwili sprawdzę jego właśnie maksymalną moc. Uwaga! Dobra, wolnie. Przy okazji chciałem wam pokazać bardzo fajne urządzenie, które dostałem niedawno na moje, tutaj trochę prywaty, 40 urodziny, które miałem miesiąc temu. Dostałem takie urządzenie od mojego brata, jako wie, że jestem fanatykiem żeglarstwa, jachtingu. Zresztą wszyscy w całej rodzinie już o tym od dawna wiedzą. Jest to GPS satelitarny marki Garmin. Napiszę wam na dole, jaki to jest konkretnie model. Jest to zarąbista rzecz. Dlaczego? Przede wszystkim, co później wam przetestuję, jest to urządzenie wodoodporne, czyli jeżeli wypadnie wam do wody, no to będzie się unosić na wodzie. Jest to oczywiście alternatywa dla obecnych telefonów. Wiadomo, że mamy mnóstwo aplikacji, które potrafią wyznaczać kurs i nas nawigują, ale jak wiecie, wybieracie się na cały dzień na rejs właśnie po chorwackim Adriatyku, no to wasza bateria prawdopodobnie przy robieniu kilkudziesięciu tysięcy zdjęć, nagrań i jeszcze używania GPS-a nawigacji padnie po 4-5 godzinach. To urządzenie starczy wam spokojnie na 2 dni używania. To płyniemy na Brać. Film oczywiście nie oddaje wielkości zafalowania, ale uwierzcie mi, że było naprawdę srogo. Fala wielokrotnie wlewała nam się na pokład i docierała do mnie. Byłem całkowicie przemoczony, ale największy test czekał nas podczas przekraczania kanału do wyspy Brać. Nie byłem w stanie nagrywać, bo nie zapanowałbym wtedy nad łodzią, ale momentami było rzeczywiście dość niebezpiecznie. Warto wtedy zwrócić uwagę, aby nie płynąć bokiem do fali, tylko zawsze starać się kontrować, czyli płynąć albo z falą, albo pod falą. Oczywiście obowiązkowo kapoki oraz zrywka na kolanie, które odetnie silnik w razie wypadnięcia z jachtu. Po około godzinie udało się jednak dopłynąć do wybrzeża wyspy Brać i mogliśmy zdecydowanie zwolnić, ponieważ bliżej brzegu fala zdecydowanie zmalała. Mimo silnego wiatru pogodę mieliśmy przepiękną. Dopłynęliśmy właśnie do wyspy Brać już, ale słuchajcie, w porywach było 20 węzłów, więc naprawdę grubo, nikogo wokół nas, tylko jesteśmy jedyni, więc są spore fale, ale dopłynęliśmy do wyspy Brać. Tutaj już przy wybrzeżu jest spokojniej, więc mogę nagrywać, ale tam w tym kanale z Wybrzeża Makarskiej do Brać było naprawdę grubo. Zresztą zamokło mi wszystko, jestem cały mokry, mikrofon mi zamógł, nie działał przez 10 minut. Dopiero przed chwileczką odzyskał swoją moc, więc poczuliśmy trochę słonego Adriatyku na sobie, ale wszystko jest w porządku i lecimy dalej. Będziemy tutaj zwiedzać przez cały dzień okoliczne zatoczki, małe wysepki. No, mam nadzieję, że będzie przyjemniej, że fale się po prostu zmniejszą i wiatr będzie też mniejszy. No ale zobaczymy. Teraz znowu trochę przyspieszyliśmy. Rzuca słoną wodą trochę i tutaj ścigamy się w ogóle z gościem tam po lewej. Ma większą motorówkę, ale my się nie damy. Nie, Marianka? Najważniejsze, że uspokoiła się woda, już jest bardziej płasko, więc jest spoko. Dotarliśmy do ustalonego miejsca. Początkowo miałem zacumować przy plaży, ale fale były tak duże, że było to niemożliwe.
Franer, czyli organizator, który udawał tutaj lokalnego rybaka, próbował pomóc mi zacumować łódź przy pomoście. Jednak przy tak dużej fali było to niemożliwe. Musieliśmy przy działającym silniku zastosować mooring do boi za nami, z przodu zacumować do pobliskiej łodzi. Mieliśmy z tym niemały problem, ale po około 15 minutach skutecznie zabezpieczyliśmy naszego Quicksilvera. Ale była akcja przed chwileczką. Tutaj się kotwiczyliśmy do miejsca. Jestem tak zmęczony, bo szukaliśmy jakiejś plaży. Znaczy ja się trochę uparłem, żeby tutaj była bardzo ładna plaża i żeby tutaj się przycumować, ale mieliśmy trochę problemu, ale się kurde udało po chwili, nie? No, więc nie jest źle. Jak patrzcie, jak Marianka idzie. Razem z Marią wyszliśmy z łodzi i po nabrzeżnych skałach udaliśmy się na plażę. Niczego nieświadoma Maria była bardzo zaskoczona i zdziwiona, że zatrzymujemy się przy jakiejś bezludnej plaży, a lokalny rybak pomaga nam przy dużych falach bezpiecznie dobić do pomostu. Jednak to, co wydarzyło się później na plaży, zrekompensowało nam wszelkie trudy związane z tym cumowaniem. Oboje mieliśmy tutaj jedne z najpiękniejszych chwil naszego życia, ale te szczegóły pozwolę sobie zachować w sferze naszej prywatności. Mogę wam tylko powiedzieć, że była bardzo wzruszona i powiedziała tak. Wszystko, co planowałem przez kilka miesięcy w tym miejscu, zakończyło się pełnym sukcesem, a nawet przekroczyło moje oczekiwania, ponieważ organizatorzy, którzy wspierali mnie wcześniej na każdym kroku, okazali się przefantastycznymi ludźmi. Zawdzięczam im naprawdę wiele, bez nich na pewno by mi się to nie udało. Zawiązaliśmy z nimi bliższą relację i na pewno będziemy chcieli ich odwiedzać przy każdej możliwej okazji, będąc w Chorwacji. Te chwile na długo zostaną w naszej pamięci. Poranny stres związany z pogodą i silnym wiatrem, właściwy timing, trzymanie tajemnicy do końca, cała organizacja i wiele drobniejszych niespodzianek na miejscu, które musiały być dopracowane do perfekcji, udały się, a mi kamień w końcu zszedł o własnych siłach z serca. W końcu mogłem się odprężyć, zrelaksować i cieszyć pobytem w tym cudownym miejscu z moją narzeczoną Marią. Wracając, humory bardzo nam dopisywały, słuchaliśmy muzyki, podziwialiśmy cudowną Chorwację i powoli zmierzaliśmy do klimatycznego portu w Podgorze. Wieczorem ten wyjątkowy dzień został dopełniony przez kosmiczny zachód słońca nad Wyspą Braci, w której kilka godzin wcześniej przeżywaliśmy nasze piękne chwile. Chyba ktoś chciał tym zachodem dodatkowo uzupełnić nasze wspomnienia, aby zostały w naszej pamięci na zawsze. Po takie zachody i po te wspomnienia będziemy tu na pewno nieraz wracać. Chorwacja jest cudowna i z poziomu wody, i z lądu. Drugiego dnia z rana, jak na złość, morze było równe jak stół. Kolejny dzień, patrzcie co tu się dzieje. Nie mogła być taka pogoda wczoraj. Po prostu jak stół, wszystko równe. A wczoraj ja byłem absolutnie przerażony tym, co tu się działo. Tylko musiałem udawać przed Marianką, że sytuacja jest opanowana i że mnie ten wiatr nie przeraża. Chociaż dla żeglarzy taki poziom wiatru jak wczoraj było, 20 węzłów w porywach, to jest absolutny zakaz żeglowania. No ale w związku z tym, że mieliśmy łódź motorową, a nie żaglową, no to jest to jednak bardziej bezpieczne i podjęliśmy to ryzyko. Dobrze, ja się cieszę, że Marianka mi się poddała, a nie jakoś oponowała bardzo i mi wierzyła bardzo mocno, więc bardzo ją za to cenię, że nie zepsuła bardzo tego planu. Nie, Marianko? Oś ty, polska Monika Bellucci. Garmin GPS Map 79S to jest ten model, który dzisiaj Wam pokazałem, który będę testował przez najbliższy czas na wszystkich moich rejsach. Na pewno będę mówił Wam, opowiadał w dalszych krokach, jak się sprawdza, jakie są recenzje tego modelu. Zapraszam Cię na inne jachtury na moim kanale i nie zapomnij o subskrypcji. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie.